Niewiele jest w życiu przyjemniejszych rzeczy niż pyszny, obfity posiłek. Ale po dobrym jedzonku nieubłaganie musi nadejść moment, w którym będziemy musieli odwiedzić toaletę. I jak się okazuje, ta z pozoru niewinna życiowa aktywność może stać się źródłem niemałego stresu. Może trudno będzie wam w to uwierzyć, ale moim największym problemem, kiedy mieszkałam w Polsce, nie był język ani ludzie, ale chodzenie do toalety. Bo w Polsce nie ma normalnych toalet. Bo dla mnie normalna toaleta to toaleta kucana. Od dziecka jestem do niej przyzwyczajona. I szczerze mówiąc, czasem bez niej naprawdę trudno załatwić mi niezbędne toaletowe sprawy. Dlatego dzisiaj chcę wam opowiedzieć, dlaczego chińska kucana toaleta zasługuje na uznanie na całym świecie. Zacznijmy od historii. W dawnych Chinach nie było nowoczesnych nawozów. Rolnictwo było bardzo zależne od jednego surowca – odchodów ludzi i zwierząt. Toaleta w tamtych czasach była bardzo prosta. Dół w ziemi, nad którym się kucało. Wszystko trafiało po prostu do dołu, a potem zamieniało się w nawóz. Było nawet takie powiedzenie: nawóz nie powinien trafić na cudze pola, czyli wszystko zostaje w rodzinie. Do dziś w niektórych chińskich wsiach takie toalety nadal istnieją i są używane. Więc kucana toaleta to część chińskiej kultury i historii. Ale dawne czasy już minęły i dziś mamy XXI wiek. Dlaczego więc nadal używamy toalety kucane? Bo mają wiele zalet. Po pierwsze, są bardziej higieniczne. Toaleta siedząca, szczególnie w publicznych toaletach, wymaga bezpośredniego kontaktu. A nie wiadomo, kto korzystał z niej wcześniej. Szczerze mówiąc, za każdym razem mam opór, żeby usiąść w publicznej toalecie. Dlatego w Polsce często korzystam z toalety na wpół stojąco. To trochę jakbym ćwiczyła chińskie kung fu, ale to jest bardzo męczące. Niektórzy, żeby nie siadać, kucają na sedesie, ale to jest bardzo niebezpieczne. Można się poślizgnąć i skręcić kark, albo coś uszkodzić. A kucana toaleta, tu nie ma takiego problemu i jest bardzo łatwa do czyszczenia. Na przykład podczas prysznica. A sedes ma dużo zakamarków i trudno go utrzymać w czystości. W dodatku, nie wiem jak wy, ale kiedy wchodzę do kibelka i widzę zamkniętą klapę toalety, to naprawdę się boję, bo nigdy nie wiadomo, co jest w środku. Możesz trafić na coś normalnego, a możesz też zobaczyć coś, czego nie zapomnisz do końca życia. Po drugie, toaleta kucana jest bardziej naturalna dla ciała. To naprawdę ważne. Pozycja kucna ułatwia wypróżnianie. Jest szybciej i dokładniej.
W Polsce ciągle trafiałam na bardzo wysokie sedesy. I wtedy naprawdę trudno uczyć siłę. Często sobie myślę, czy w Polsce mieszkają jacyś giganci? Te toalety są właśnie dla nich. Po trzecie, toaleta kucana to oszczędność miejsca. Toaleta kucana zajmuje dużo mniej przestrzeni. Dzięki temu łazienka może być większa. W Polsce widziałam naprawdę bardzo małe łazienki. Tak małe, że siedząc na sedesie, prawie nie można się było ruszyć. Zastanawiam się, jak w ogóle można się tam dobrze podetrzeć. Choć oczywiście nawet toaleta kucana nie jest idealna. Jej największą wadą jest to, że można się szybko zmęczyć. I czasem po ustaniu kręci się w głowie. Ale z drugiej strony, toaleta nie jest przecież miejscem do siedzenia godzinami z telefonem lub książką. Trzeba szybko załatwić sprawę i dalej cieszyć się życiem. Obawiam się też, że dla mężczyzn może być trudniejsza w użyciu, bo czasem trudno trafić, a faceci, jak wiadomo, miewają problemy z trafieniem gdzie trzeba. I wtedy wszystko jest brudne. Wtedy jest to naprawdę denerwujące. Mój mąż twierdzi, że z sikaniem to jeszcze nie ma dramatu, bo wysikać się można do umywalki, czyli normalnie tak jak w Polsce. Choć mam nadzieję, że to tylko jeden z jego niemądrych żartów. Ale na poważnie mówiąc, martwię się, że chyba wy, Europejczycy, nie potraficie korzystać z toalety kucnej. Bo w Chinach wiele miejsc, szkoły, dworce, atrakcje turystyczne nadal używają takich toalet. Więc jeśli planujecie podróż do Chin, to nie jest tylko opcja. To jest coś, co trzeba umieć. Bo inaczej możecie znaleźć się w takiej sytuacji, że bardzo wam się zachce. Toaleta jest tuż przed wami, ale wy nie wiecie, jak z niej skorzystać. Więc mam dobrą radę. Jeśli wybieracie się w podróż do Chin, zacznijcie już teraz ćwiczyć. Zamiast iść do normalnego kibelka, kucnijcie gdzieś pod krzaczkiem i nabierajcie wprawę. Spróbujcie i napiszcie mi w komentarzach, czy wam się udało. Jeśli coś poszło nie tak, nie zniechęcajcie się. Praktyka czyni mistrza. Dobra, mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego z dzisiejszego wideo. I jak zwykle, do zobaczenia za tydzień.